Siemano, witam w kolejnym odcinku rowerowym. Dzisiaj lecimy Eleglide M2, rowerek, który wpadł w moje ręce dosyć niedawno i pokrótce opowiem, co to za rowerek dla tych, co są na tym kanale pierwszy raz widzą w ogóle film o tym rowerze. Rowerek wygląda tak: koła 29 cali, opony Kenda 2,4 szerokości, na takim fajnym małym klocku, który trzyma się drogi jak popierniczony. Jest to rower budżetowy za niewielkie pieniądze. A co on tutaj ma? Ma hamulce hydrauliczne, przód i tył. To jest rzadkość spotykana, kurczę, w tak tanich rowerach, żeby tak to właśnie wyglądało. Amortyzator z przodu, skok widelca, słuchajcie, 100 mm. Bardzo fajnie się tym jeździ. Zobaczcie sobie mój poprzedni materiał, jak właśnie po dziurach jeździłem i testowałem. O nawet bardzo fajnym, solidnym, miękkim skoku, który możemy sobie regulować. Możemy go tutaj zablokować oraz wyregulować jego twardość. Jest to elektryczny rower z silnikiem 250 W pików, generujący 571, dokładnie chyba, coś takiego. Bateria 36 V, 15 amperowa. Starcza naprawdę na dużo. Silniczek, zobaczcie, przekładniowy, ekstremalnie cichy. Ja to zawsze będę powtarzał, bo kurczę, pierwszy raz się spotykam z tak cichym silnikiem przekładniowym, jaki jest zastosowany tutaj. Przerzutki, mamy tutaj 24 przerzutki, 8 z tyłu, 3 z przodu turnej, czyli takiej budżetowej przerzutki, ale jak na moje oko i gust wystarczające do normalnej jazdy. Ja dużo rowerów używam z przerzutką turnej, sobie chwalę, nie mam tam żadnych zżytów z tym, więc jest spoko. Pedały platformowe, bardzo wygodne, noga nie boli, nie wbija się nic w stopę, jest bardzo zacny. Jak widzicie, rowerek nie posiada błotników, możecie sobie opcjonalnie oczywiście założyć, bo są możliwości do tego, żeby je założyć, ale przychodzi do Was rower właśnie w takiej postaci. Jak widzicie, nie ma manetki. Tutaj nie ma manetki, ale standardowo przychodzi do Was komplet także gripów z manetką. Jest w kartoniku z boku. Jak ktoś chce, opcjonalnie może sobie założyć i nic nie trzeba dopłacać, bo to mówię, wszystko jest w standardzie. Siodełko, no wąskie, nie na moje dupsko, choć mięciutkie jest i przy dłuższej jeździe nie boli tak jak na klasycznym takim właśnie siodełku twardym. To jest w miarę miękkie. No ale mówię, to nie trafia w moje gusta, ja potrzebuję szersze siodła. To jest, myślę, detal, bo to każdy i tak pod swój tyłek musi dobrać siodełko, więc nie ma o czym gadać. Oświetlenie zintegrowane tylko z przodu, z tyłu mamy tylko odblask. To taki mały minus, można powiedzieć, ale wiecie, nie każdy jeździ w nocy. Wyświetlacz taki prosty, z 4 przyciskami, plus, minus do zmiany stopnia wspomagania. Tu włączamy u góry, tu na dole są funkcje, jak i też podprowadzanie roweru. No powiem Wam, że rowerek wygląda bardzo schludnie. Standardowo rower jedzie 25 na godzinę. Można sobie w sterowniku przestawić do maksymalnej prędkości, jaka jest 32 na godzinę. Ta prędkość już jest naprawdę wystarczająca i fajna. I powiem Wam, że rowerek bardzo fajnie wspomaga i ten silnik naprawdę jest, kurde, no mega cichy. Zaraz Wam to zademonstruję. Włączamy rowerek u góry przyciskiem. Oczywiście po przełączeniu tutaj, bo na baterii też mamy włącz-wyłącz. Bateria oczywiście zabezpieczona, 2 klucze w komplecie. Stopnie wspomagania tutaj się zmienia, plus, minus. A to jest przycisk na dole włączający oświetlenie. No i teraz już tam się lampka zapaliła z przodu. Dobra, ale pokażę Wam, weźmy 105 stopień wspomagania. Zobaczcie, jak ten rower cichutko chodzi. Teraz zróbmy tak, zakręcimy sobie pedziami. Tak, on już chodzi. Kamera troszeczkę podbija, ale wierzcie mi, jest bardzo cichy. Cały czas chodzi. No to co? Lecimy. Lecę wokół jeziora Wełtyńskiego. Chcę się przejechać. Pogoda taka, widzicie, ma niby padać, ma niby nie padać. Zobaczymy, jak będzie. Wsiadam i jadę. Jazda tym rowerem to czysta przyjemność. Wiadomo, ma twardy ogon, ale na większym wyboju wystarczy unieść lekko dupę i już przedni amortyzator załatwi sprawę. Wierzcie mi, bardzo przyzwoicie się jeździ. No i słuchajcie, czy słyszycie silnik? Mam 3 stopień wspomagania i go w ogóle nie słychać. Wspomaganie w rowerach daje niesamowitą frajdę właśnie jazdy w takich terenach jak ten. Prędkość na poszczególnych stopniach przedstawia się tak. Teraz mam 1. Jedziemy 14 na godzinę.
Szybciej nie chcę, prawie 15. Dwójeczka. 18. Trójeczka. 21, jakoś tak. Czwóreczka. No już 25. No i piątka to full. W tej chwili mam odblokowany na 32 km na godzinę prędkość, także on tyle poleci na wspomaganiu, później wspomaganie się już rozłącza, ale zobaczcie, ja teraz już 30 jadę i to jest wystarczające jak dla mnie. Polecimy sobie na razie ścieżką, 4 stopień, 26, no zobaczcie, wezmę 5 stopień, czuję wspomaganie, nie wiem jak ten strasznie wieje, czy będziecie mnie słyszeć, czy nie. No, 32 już nie wspomaga, ale rozpędza się dalej, bo jest z górki. Ale o, tutaj już jest płasko. O, i czuję kopnięcie mocy. 32 i już koniec. Jego hamulce są fantastyczne, słuchajcie. Hydrauliczne, tarczy 160, klasyczne, standardowe. No wiadomo, są tutaj budżetowe materiały, ale rower staje dęba. Naprawdę staje dęba. Taka kamienista droga jak tutaj z dziurkami też nie jest dla niego wyzwaniem. Jedzie się nawet całkiem fajnie. Oczywiście nie jest to fat, na facie jeździ się zupełnie inaczej. Tam żadnych dziur nie czuć praktycznie. Rower się ładnie kołysze, ale tu ten amortyzator przedni naprawdę robi wielką robotę. Dzięki takiemu fajnemu wystopniowaniu tych stopni wspomagania rower fajnie się prowadzi generalnie, bo chodzi o to, że na przykład jedziemy sobie wolno, tak jak na przykład są tutaj jakieś wertepy, dziury, trzeba zwolnić, czy generalnie wśród ludzi gdzieś jedziemy w nadmorskich duktach na przykład, to weźmiecie sobie tą jedyneczkę i to nie jest, że to jest, wiecie, tak jak na przykład w wyświetlaczach LCD3, że weźmiecie sobie jedynkę i tam jest mało powera macie na tym stopniu. Nie, on po prostu osiąga swoją prędkość za jakąś tam zadaną, co Wam pokazywałem, 13-14 na godzinę, ale daje większą moc i to się fajnie prowadzi. Właśnie chińskie rowery mają to do siebie, te fabryczne chińskie rowery, że one mają tak fajnie, przynajmniej te, które ja spotykam, fajnie to mają wystopniowane. Chcecie jechać wolniej, dajecie jedynkę i on pruje nawet po takim terenie, no tutaj może na ten rower to jest niewłaściwy teren, ale po takim terenie wolniej, ale z jakąś tam mocą fajną, taką, że nie odczuwacie tego spadku, nie jest Wam ciężko po prostu, nie? Chcecie szybciej, to dwójeczkę, trójeczkę i tak dalej. Zapomniałem wspomnieć oczywiście, że pod naciśnięcie hamulca tutaj pojawia się taki wykrzyknik i oczywiście napięcie z silnika jest zdejmowane, także to jest takie zabezpieczenie. Gdyby nie ta widoczna bateria tutaj, wierzcie mi, przejeżdżając w tłumie ludzi, nikt by nie zajarzył, że to jest rower elektryczny. Jest to tylko widoczne właśnie po tej baterii, która jest, no jaka jest, musi być jakaś tam jakiejś wielkości, no bo nie da się ukryć, no czymś ten rower trzeba napędzić, prawda? Rower prowadzi się niesamowicie stabilnie, nie ma żadnych wpisków, kwików, niczego. Posłuchajcie ten silnik. No gwarantuję wam, że go naprawdę nie słychać. Czy nadaje się do lasu ten rower? No pewnie, że się nadaje. Trzyma się drogi, lekkiego piachu, szutru. Zobaczcie jak fajnie wybiera, kurde, te dziurki z przodu. O, ja lubię nawet to wjeżdżać, bo tak fajnie takie jest ugięcie. Kafle potłukli, kurde. Teraz wbiję sobie drugi stopień wspomagania i jadę sobie wolniutko, 15 na godzinę. Po lesie jedzie się przyjemnie, lekko i zadziwiam jeszcze jedno właśnie, że ten rower nie wydaje żadnych dźwięków, pisków, nic, skrzypnięć na dziurach. No słyszycie, że tu jadę, nic nie słychać. 5 stopień, od razu przyrost mocy. Zobaczcie jak on ciśnie fajnie. I powiem wam, że przy tych fajnie jest wyskalowane, bo przy tych 32 na godzinę nogi wam nie uciekają jak popierniczone. Zobaczcie. 31 dokładnie jadę. I nogi czujecie, że jeszcze naciskacie na pedały. Wiatrzycho okrutny i nie wiem jak będziecie mnie słyszeć. I jadę teraz cały czas na 5 stopniu wspomagania. Te między 30 a 32 km na godzinę prędkość się utrzymuje. Powiem wam,
petarda. Kurde, no petarda, mi się podoba jak cholera. Ciekawe jak będzie z drenażem baterii. O, czekajcie, bo jeszcze włączyłem oświetlenie niepotrzebnie. Kieruję się trochę już do samochodu, ponieważ ma padać i te chmury tak się kurde kumulują. A nie chciałbym zmoczyć tego roweru, ponieważ mam do tego roweru konkretne plany, o których wspomnę Wam na końcu odcinka, także oglądajcie do końca. Tu jest 30, więc 30 można jechać. Trochę przekroczę prędkość, będzie 32. No już mam 15 km za sobą. Bateria pod obciążeniem pokazywała mi jedną kreskę mniej. Teraz stanąłem, bateria jest pełna, więc jeszcze jest energia. Jakbym miał kupić rower i postawiliby mi ten rower i szereg innych rowerów, wybrałbym ten. Dlaczego? Dlatego właśnie, wiem, że się powtarzam, ale dlatego cichego silnika, bo ja jestem człowiekiem, który nie za bardzo lubi zwracać na siebie uwagę jadąc elektrykiem i ten rower to spełnia. Mówię, poza tą widoczną baterią na ramię, która jest, no ale to można przeboleć. W ogóle nie słychać przede wszystkim, że to jest elektryczny rower. No i masz los, zdążyłem w ostatniej chwili, zaczęło padać, ale trudno, już trudno. Słuchajcie, do tego roweru jest dedykowana aplikacja L-Glide, tak się nazywa, zobaczcie, takie mamy informacje tutaj. Tutaj możemy też sobie zmieniać stopnie wspomagania, jak naciśniemy tu, to zmienia się i tu. Taka dodatkowa opcja, tak samo oświetlenie możemy wyłączyć, zobaczcie. O, coś się przesunęło. No, zobaczcie, pyk, 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 pyk. Taki bajer, ale mamy tutaj różne funkcje inne. Możemy wejść w ustawienia roweru. Zmiany jednostek możemy zrobić. Kilometry na mile. Tylko powiem Wam, że coś ta aplikacja się rozłącza co chwila z rowerem. No ale generalnie nie ma tutaj jasność ekranu, blokada wyświetlacza, resetowanie danych fabrycznych możemy zrobić z poziomu aplikacji, wersja oprogramowania sprzętowego. Prawdopodobnie tutaj jak jakieś nowe oprogramowanie się pojawi, no to będzie można je zaktualizować. Tak mi się wydaje. No mamy tu podstawowe informacje i oczywiście mamy też nagrywanie. Możemy zacząć nagrywanie mapy. Aktualnie gdzie jesteśmy, możemy nagrywać swoje trasy, takie tam pierdoły, nie? Ale mówię, no, aplikacja potrafi się rozłączyć. Później trzeba, to prawda łączy się bezproblemowo, ale ma takie zwiechy, że się potrafi urwać, rozłączyć. Przejechałem 24 km, no bo tu licznik się niestety musiałem wyłączyć po drodze. Znaczy wyłączył mi się rower, bo stanąłem na chwilę. Tutaj jak się zobaczcie, jak dwukrotnie szybko naciśniemy, to możemy zmieniać między ODO a tripem. I w tej chwili mam 4 km. I jak wyłączymy rower i ponownie go włączymy, to niestety te ustawienia się resetują. Głupie trochę, no ale tak już jest. Chyba że w ustawieniach można zrobić, żeby się nie resetowało. Jeszcze tego nie doszedłem. W każdym razie 24 km przejechałem, zeszłam jedna kropka z baterii. Także myślę, że ten zasięg około 100 km, no ja zapierniczałem na 5 stopniu cały czas. Ale taki zasięg 100 km będzie w jego zasięgu na pewno. Ten rower zamierzam sprzedać, po prostu sprzedać. Trafi on w Wasze ręce. Może komuś uda się upolować taki rowerek. Słuchajcie, jego cena to w tej chwili, bo jest promocja, 3199 zł dokładnie ten rower kosztuje. Także myślę, że jak na taki rower to jest bardzo, bardzo mało. Moja cena, jak będę go sprzedawał, to 2,5. Myślę, że będzie adekwatną ceną. No rower praktycznie nowy, tyle co w testach będzie brał udział. Na razie ma przejechane 55 km i jeden cykl ładowania baterii jest za mną. To wszystko. Jeszcze może z 2-3 filmy zrobię jakieś wydajnościowe i to wszystko. No ale jak już ktoś teraz chce kupić, słuchajcie, ten rower, no to link oczywiście zostawiam w opisie filmu. To tyle w tym materiale. Widzimy się w kolejnych i koniecznie zasubskrybuj mój kanał, jeżeli chcesz zobaczyć fajne oferty rowerów, no i dostać fajne rabaty bądź fajne, ciekawe linki do ciekawych ofert.